działka zawsze stanowi wkład własny. Na jaką kwotę w ogóle mogę z tego typu zarobkami liczyć, jeżeli chodzi o kredyt hipoteczny? Powrócą klienci, którzy w 2022 nie mogli na takie finansowanie sobie pozwolić. Cześć, witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemartu. Witam Was w kolejnym odcinku wywiady. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z Dajaną Majewską, która wraz z mężem Dominikiem prowadzi firmę zajmującą się doradztwem finansowym, pozyskiwaniem finansowania dla klientów indywidualnych i dla klientów firmowych. I dzisiejszy odcinek będzie bardzo interesujący z Waszego punktu widzenia, ponieważ dowiecie się między innymi, kiedy zgłosić się do takiego doradcy finansowego po finansowanie na Wasz wymarzony dom, jakie zmiany są planowane w 2023 roku przez rządzących i jakie to spowoduje korzyści dla kredytobiorców. Dowiecie się też, ile musicie zarabiać, żeby kupić dom i jaka będzie z tego tytułu rata. Także odcinek będzie bardzo ciekawy, oglądajcie go do końca i jeżeli będziecie mieli pytania, to zadawajcie je w komentarzach, czy ja, czy Dajana będziemy na te pytania odpowiadali. Nie zapomnijcie dać łapkę w górę, subskrypcję, no i kliknijcie dzwoneczek, jeżeli chcecie, żeby takie powiadomienia Wam wyskakiwały za każdym razem, kiedy coś publikujemy. Koniec tego przydługiego wstępu. Chciałbym przejść do tego pierwszego, bardzo ważnego pytania, o które bardzo często Wy, jako nasi klienci, pytacie. Dajana, kiedy najlepiej się do Ciebie zwrócić, jeżeli wpadnę na pomysł, chcę kredyt hipoteczny? Wtedy, kiedy właśnie w Twojej głowie pojawi się myśl, że potrzebujesz kredytu hipotecznego. Dlatego, że takie pierwsze spotkanie, pierwsza konsultacja z ekspertem kredytowym to nie tylko policzenie zdolności kredytowej, ale też podczas takiego spotkania klient zapoznaje się z symulacjami kredytowymi, tak? Czyli już wie, jakie są koszty początkowe uzyskania tego kredytu i jakie później będą koszty miesięczne. Super. A powiedz mi, takie spotkanie z Tobą, w jaki sposób ono się odbywa? Bo mamy klientów z całej Polski. Takie spotkania albo przeprowadzamy stacjonarnie u nas w biurze, ale też robimy je za pośrednictwem zdalnym, czyli poprzez wideo spotkanie i ono jest tak samo pełnowartościowe jak spotkanie w biurze. Większość naszych klientów buduje z nami domy na zgłoszenie. Czy to uproszczone, czy pełne, z pełną dokumentacją architektoniczno-budowlaną. Czy banki również finansują kredytem hipotecznym tego typu inwestycje? Tak, jak najbardziej. Okej, a co będę potrzebował? No bo tak, jeżeli robię dom na pozwolenie na budowę, no to mam ten taki święty graal, ten dokument, pozwolenie na budowę. A jeżeli robię ten dom na zgłoszenie, to co muszę do banku dostarczyć, żeby bank jakby sfinansował mi tą inwestycję? Tutaj to pozwolenie na budowę jest zastępowane zaświadczeniem o przyjęciu zgłoszenia bez sprzeciwu przez urząd. Okej, czyli to jest równoznaczny akt prawny, to zaświadczenie o braku sprzeciwu. Tak, dokładnie. Okej, to jest właśnie bardzo dobra informacja. A powiedz mi, Dajana, jak banki podchodzą do tematu budownictwa szkieletowego w Polsce, które w ostatnich 2 latach dopiero staje się coraz bardziej popularne i widać tutaj ze statystyk, że to budownictwo najszybciej rośnie w siłę, ale jak banki do tego podchodzą? Czy traktują na przykład takie domy gorzej, te kredyty są droższe, albo są wymagane jakieś dodatkowe ubezpieczenia względem kredytów na budynki na przykład murowane? Nie, tak jak powiedziałeś, od 2 lat budowa tych domów stała się coraz bardziej popularna, więc i banki zaczęły dostosowywać swoje procedury do finansowania takich domów. Te kredyty, one nie są droższe, one są dokładnie w tej samej cenie jak domy murowane. Okej, to powiedz mi w takim układzie, klient się do Was zgłosił, zrobiliście mu tą taką wstępną analizę, z której dowiedział się, na co w ogóle może liczyć. Na jakim etapie ten klient z powrotem do Was wraca, żeby już jakby faktycznie, finalnie ten kredyt zrealizować? Bo w naszej firmie jest też pewna procedura. Zaczynamy od analizy prawnej działki, potem klienci sobie rezerwują termin na budowę w naszej firmie, potem załatwiamy im te wszystkie właśnie zgłoszenia i pozwolenia, potem jest budowa, w
którym miejscu tutaj ten klient do Ciebie z powrotem wraca, żeby faktycznie to finalne finansowanie uzyskać? Kiedy ma zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia bez sprzeciwu, bo to jest taki dokument, który musimy mieć zgodnie z checklistą, żeby wniosek wysłać do banku. Okej, czyli to jest przedostatni etap w naszej procedurze, pomiędzy uzyskaniem pozwolenia na budowę, tudzież tego zgłoszenia, a rozpoczęciem tej budowy. To jest to okienko, kiedy klient z powrotem do Ciebie wraca i to finansowanie jest wtedy załatwiane. Dokładnie tak. Na pierwszym spotkaniu, na tej pierwszej konsultacji, którą przeprowadzamy z klientem, klient już od nas wtedy otrzymuje listę wymaganych dokumentów, czyli on już na samym początku wie, jakie dokumenty będzie musiał zgromadzić, po to właśnie, żeby w tym momencie, kiedy będziemy składać wnioski kredytowe, był już na to przygotowany. Czyli ma dużo czasu na zgromadzenie tego. Okej, no to jest bardzo dobra informacja. A ile czasu od momentu, kiedy klient jakby tutaj zacznie z Tobą tą faktyczną procedurę, trwa do wypłaty pierwszej transzy przez bank? Średni czas procesowania takiego wniosku to jest około 6 tygodni. Te 6 tygodni jest to taki komfortowy czas dla klienta ze względu na podejmowane też decyzje. Natomiast jeżeli jest taka potrzeba i tutaj ze strony klienta chęć, to jesteśmy w stanie taką transakcję przeprowadzić szybciej. Okej, to też jest bardzo dobra informacja. Powiedz mi, Diana, jak to jest w końcu z tym wkładem własnym, bo tam to się zmieniało, były różne regulacje, różne rekomendacje, ale w przypadku naszych klientów, którym my budujemy domy, oni mają działki. Czy te działki również stanowią wkład własny? Banki to zaliczają na poczet tego wkładu własnego? Działka zawsze stanowi wkład własny. Co do wartości tego wkładu własnego, jest on ustalany albo na podstawie wyceny bankowej, albo operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę, albo na podstawie tej wartości, która była podana w akcie notarialnym zakupu nieruchomości bądź umowie darowizny. Okej, to bardzo dobra informacja, a załóżmy już taki wariant bardzo pozytywny, że dostałem ten kredyt, pomogłaś mi we wszystkim. Jak teraz banki będą wypłacały transze temu klientowi? No bo klient ma jakąś umowę z nami podpisaną, ma określone jakby warunki tej umowy, kiedy, w którym momencie, po jakim etapie jest dana transza, ale czy to się jakoś meczuje z tym, co banki jakby potem udzielają tego finansowania? Jak to potem z tymi transzami z banku jest? Mamy dwa banki, które bardzo dobrze podchodzą co do wypłaty transz przy tych szybkich budowach domu. Jeden z banków za każdym razem podchodzi indywidualnie na podstawie umowy z wykonawcą, natomiast drugi z banków jakby już z założenia ma na tyle komfortowe wypłaty transz, że też są one dostosowane właśnie do budowy domów kompaktowych. To bardzo wygodna informacja z punktu widzenia mojego jako wykonawcy, ale też i z punktu widzenia klienta, że jakby nie mamy tutaj jakiegoś rozjazdu pomiędzy umową z wykonawcą a umową z bankiem. To jest bardzo ważne potem w trakcie procedowania już tej budowy, bo mieliśmy takie sytuacje w historii naszej firmy, że inaczej wyglądał harmonogram, inaczej warunki z banku i gdzieś tam się to nie meczowało. Jakby my tutaj nie robiliśmy żadnych problemów i ta budowa była bardzo szybko realizowana, no ale jednak gdzieś tam w tyle głowy ten stres jest, jak to się tam wszystko dalej potoczy. Także fajnie, że są takie banki, które tak elastycznie podchodzą do tego tematu. To naturalne pytanie, czy one są droższe, gorsze, nie wiem, bardziej jakieś mają wyższe oprocentowanie na przykład dla klientów? Absolutnie nie, to są normalne oferty normalnych banków, które zazwyczaj są w tej topowej pozycji, jeżeli chodzi o cenę. I tak samo banki podchodzą elastycznie, jeżeli ten dom jest budowany na hali albo na działce? Czy tutaj mają jakąś rozbieżność w swoich ofertach? Czy generalnie banki traktują te sposoby budowy tego samego de facto domu tak samo, czy tutaj jest jakoś to rozbieżnie traktowane? Jeżeli chodzi o warunki cenowe, one są dokładnie takie same, natomiast jeżeli chodzi o wypłaty transz, to część banków jakby właśnie podchodzi indywidualnie na podstawie umowy z wykonawcą. Są banki, które w pierwszej transzy uruchamiają 50% wartości takiej inwestycji. Część banków wypłaca środki na konto klienta, a część banków właśnie do wykonawcy na podstawie tej umowy. Okej, to Diana, teraz takie dwa chyba najważniejsze pytania, bo naszych klientów, chyba wszystkich zresztą, interesują liczby.
Załóżmy, zarabiam 10 000 wspólnie z partnerką na rękę netto. Mamy dziecko, mamy tam jakiś kredyt zaciągnięty, nie wiem, na telewizor, pralkę, jakieś tam niewielkie, powiedzmy, zobowiązanie. Na jaką kwotę w ogóle mogę z tego typu zarobkami liczyć, jeżeli chodzi o kredyt hipoteczny? Jest to kwota około 420 000 złotych przy założeniu właśnie takiego małego zobowiązania czy karty kredytowej na 10 000. To też jest trochę istotne, do jakich banków właśnie będziemy składać wniosek, bo część banków przyjmuje na przykład do liczenia zdolności świadczenie 500+. Okay. Gdy mamy kredyt z 20% wkładem własnym, mamy niższe oprocentowanie, lepsze warunki tego kredytu, więc tutaj też ta zdolność kredytowa będzie wyższa. Tak więc te 420 000 to jest taka średnia kwota. Okej. No dobra, a w drugą stronę. Jestem na stronie Housemartu, wyklikałem sobie od A do Z, że ma mi Housemart zrobić przykładowo dom Family Smart o powierzchni zabudowy 50 m². Taki dom ma około 80 metrów po podłogach, 3 niezależne sypialnie, łazienka, salon z aneksem, czyli dom dla rodziny, powiedzmy 2+1, 2+2, tak komfortowo. I wyszło mi tam 350 000 brutto na stronie. Jaką będę miał z tego ratę, jeżeli chcę kredyt na 25 lat? Na dzień dzisiejszy wiadomo, jak to wygląda. Przy dzisiejszych bardzo wysokich stopach procentowych rata takiego kredytu to jest około 4000 zł. Natomiast w momencie, kiedy te stopy procentowe wracają powiedzmy do takiego oczekiwanego poziomu około 2%, przeliczamy, że rata na każde 100 000 zł przypada około 500-550 zł. Czyli teraz byłoby to około 4000, a jak te stopy procentowe wróciłyby do takich, nazwijmy to, normalnych poziomów, to nawet połowa tej kwoty. Okej, no czyli stopy procentowe tutaj są kluczowe. Diana, a powiedz mi, jak to wygląda w przypadku klientów biznesowych, może nawet niekoniecznie firmowych, ale takich, którzy chcą na przykład wybudować z nami kilka domów, 3, 4, takie osady inwestycyjne, bo takie też robimy. Czy takim klientom również pomagacie? Macie ofertę również dla biznesowych klientów? Tak, ponieważ my zajmujemy się nie tylko kredytami hipotecznymi, ale mamy podział, że tak powiem, obowiązków, więc poza kredytem hipotecznym zajmujemy się również obsługą firm, pozyskiwaniem finansowania dla firm, więc jak najbardziej takie finansowania firmowe również jesteśmy w stanie uzyskać. Okej, bardzo dobra informacja z punktu widzenia takiego klienta biznesowego. Nie będziemy wchodzić w jakieś meandry jakby tutaj tych kwestii finansowych i rozliczeniowych. Tutaj jak klienci, jeżeli macie pytania, to kontaktujcie się bezpośrednio z Dianą. Diana, powiedz mi tak na koniec, jak wyglądał u Was ten 2022 rok, bo chyba był wymagający. Tak, był bardzo wymagający, bardzo duża część osób, które chciały nabyć mieszkanie, nie mogły, nie dlatego, że rynek nie miał dla nich nic do zaoferowania, ale po prostu był problem ze zdolnością kredytową, więc pod tym względem nie było łatwo, ale był to też dobry czas na refinansowanie kredytów, bo wysokie stopy procentowe niosą ze sobą niskie marże, więc nasi stali klienci dzięki nam przenosili kredyty do innego banku i zaoszczędzali koszt odsetkowy po prostu, więc na tym bardzo mocno się skupialiśmy, więc łatwy nie był, ale źle też nie było. Na jaką kwotę udało Wam się udzielić kredytów w zeszłym roku? Licząc nie tylko kredyty hipoteczne, ale również inne produkty, przy których pośredniczyliśmy, to było około 24 miliony. Wow, to naprawdę niezły wynik. A jak prognozujesz, jak będzie wyglądał ten 23 rok i najbliższe miesiące właśnie pod kątem Twojej branży, tej branży finansowej, tych kredytów, bo ona jest też ściśle skorelowana z naszą branżą budowlaną? Tak, bardzo mocno liczymy na to, że liczymy na to, że to już jest koniec podwyżek stóp procentowych, że te stopy procentowe zaczną spadać. Liczymy na to, że w związku z tym Komisja Nadzoru Finansowego zdejmie bufor 5% bezpieczeństwa na liczenie zdolności kredytowej z oprocentowaniem stałym. Dzięki temu zostanie uwolniona zdolność kredytowa właśnie wielu klientów, więc powrócą klienci, którzy w 2022 nie mogli na takie finansowanie sobie pozwolić. To jest
coś, co mówiłem w jednym z wywiadów, że jeżeli z powrotem zostanie uruchomiona akcja kredytowa na większą skalę, może to spowodować gwałtowny i szybki wzrost cen nieruchomości. Więc ja uważam, że obecny moment, jeżeli ktoś chce się budować albo kupić mieszkanie, czy jakkolwiek zainwestować na rynku nieruchomości, to najbliższe miesiące, może ten rok 23, moim zdaniem będzie jednym z lepszych momentów do tego, żeby to zrobić, no ale to, że tak powiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w czasie. A jak nasz ukochany rząd tutaj pomaga naszym kredytobiorcom? Czy są jakieś plany tutaj wsparcia? Mamy już działający program rządowy, to jest gwarantowany kredyt mieszkaniowy, czyli tak zwany kredyt bez wkładu własnego, gdzie wkład własny, który powinien być wniesiony przez klienta, zostaje zastąpiony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli w skrócie klient może wziąć kredyt na 100% zakupu nieruchomości czy budowy domu, oczywiście w oparciu o tam pewne wymogi. I jest planowany drugi program rządowy, który ma wejść najpóźniej w trzecim kwartale tego roku. Będzie się on składał z 2 filarów. Pierwszy to będzie konto mieszkaniowe, czyli coś na zasadzie takich książeczek mieszkaniowych. Natomiast drugi filar, i tutaj istotniejszy, to jest bezpieczny kredyt 2%. Będzie on polegał na tym, że przez 10 lat klient, kredytobiorca będzie miał pewność, że jego oprocentowanie to będzie marża plus 2%. Okay. Do tej nadwyżki jakby będzie dopłacał rząd. Diana, powiedziałaś bardzo dużo ciekawych rzeczy i tak bardzo konkretnie, chyba tak jak wszyscy lubimy, czyli z karabinu informacje, nie będziemy tutaj niepotrzebnie lać wody. To powiedz teraz konkretnie, gdzie Was można znaleźć. Jak nasz klient, ale nie tylko nasz, jeżeli to ktoś inny również ogląda, to jak możemy Cię znaleźć, żebyś pomogła nam w uzyskaniu finansowania? Od niedawna prężnie działamy w mediach społecznościowych. Tak teraz wszyscy działają, więc my również. Prowadzimy profil na Instagramie i na Facebooku. Wystarczy wpisać Majewscy Biznes Partner albo Majewscy o kredytach i na pewno nas znajdziecie. Mamy też stronę internetową www.mbiznespartner.pl i stacjonarne biuro w Warszawie. Także w opisie tego filmu znajdziecie dokładne linki i adresy, jak skontaktować się z Dianą i z Dominikiem. Diana, ja Ci bardzo dziękuję za to spotkanie. Było bardzo treściwe i merytoryczne i sam się czegoś dowiedziałem, jak to funkcjonuje w branży finansowej w połączeniu z naszą branżą budowlaną, także Ci bardzo dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie. Nie ma za co, przyjemność po naszej stronie. Drodzy potencjalni klienci, drodzy widzowie, jeżeli byście potrzebowali rozmowy, dowiedzieć się czegoś na temat kredytu hipotecznego, czy też finansowania firmowego, to zapraszam do Diany i Dominika. Polecam ich usługi i ich jako po prostu osoby i ludzie, bo to też jest bardzo ważne do współpracy. Jeżeli chcecie, żeby takie materiały Was nie omijały, to dajcie subskrypcję, dzwoneczek, łapkę w górę, a jeżeli macie pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Czy to ja, czy Diana, będziemy na te pytania odpowiadać. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! Cześć! Housmart. Jesteś u siebie.